Już. Przepraszam, że musiał pan czekać, ale rozmawiałem z synem. Dojrzewania, jak się okazuje, nie można odłożyć na później. Arkadiusz Silski, witam pana. Niezgódka. Adaś, Niezgódka. Adaś. Albo Adam, jak pan woli. Napije się pan czegoś, kawy, herbaty? Nie, dziękuję. Szpak Mateusz jeszcze nie wołał na obiad, także. No tak. No dobra, czyli szuka pan pracy. Tak jest. Niedawno wróciłem do miasta i pomyślałem, że... O, a gdzie pan był? Oj, wszędzie, proszę pana. Wszędzie. Tak, podróżował pan? Tak jest. Znaczy chyba tak. Nie wiem. Po prostu ostatnie lata są dosyć rozmyte, powiem szczerze i... No właśnie. No wie pan co, pańskie CV jest dosyć... Ja oczywiście doceniam tutaj, że pan ładnie pokolorował i że tutaj właśnie są takie słonik i... Ale no, obawiam się, że nie spełnia pan podstawowego kryterium 2 lat doświadczenia na stanowisku asystenta kierownika. No ale no zaraz, przecież ja byłem w akademii 20 lat, tak? Tam jest 2. Panie Adamie. Adasiu. Nie, Adamie, proszę pana, nie, inaczej. Ja powiem wprost. Pan prawdopodobnie nie dostanie tej pracy tutaj dzisiaj. Ale zanim w ogóle zaczniemy podejmować jakieś ostateczne decyzje, to najpierw chciałbym pana zapytać o pańskie wykształcenie, dobrze? Bo to jest w sumie główny powód, dla którego ja tu pana w ogóle wezwałem. Napisał pan, że ukończył pan Akademię pana Kleksa. Tak jest. Z wyróżnieniem. A dokładniej? Co? Oj, to dużo by gadać. Oj, ale ja mam czas, także bardzo proszę. Co pan tam robił tak na co dzień? No to na przykład pierwszego dnia, kiedy tam trafiłem, to podawałem kolegom zupę z farby, a potem poszedłem po piegi do golarza Filipa. Zupę z farby? Mhm. Jakiejś konkretnej farby? No takiej z puszki. A kiedy był ten pierwszy dzień? Wie pan, większość moich wspomnień jest niestety rozmyta, no bo pan Kleks je modyfikował albo w ogóle kompletnie usuwał. Dlatego też braliśmy takie malutkie pigułki przed snem, a obok każdego łóżka stało lusterko. Dobra, wie pan co, czyli jak rozumiem, do tej akademii dostał się pan w wieku 10 lat? I rozumiem, to jest szkoła tylko dla chłopców. Tak jest, tylko dla chłopców i wszyscy muszą mieć imię zaczynające się na A. Tak jak pan Kleks nazywa się Ambroży. Także był Alojzy, Alojzy II, Antoni, Alojzy III, Aleksander, Albert. Arturów chyba też było 3. Arkadiusz, Aureliusz i Paulina, która udawała, że nazywa się Alfred, ale pan Kleks się o tym dowiedział, kiedy zaczęły jej rosnąć piersi i zamknął ją na strychu w szpitalu dla połamanych mebli. Oprócz tego codziennie rano kąpaliśmy się wszyscy razem nago w sypialni pod drzewem, a nocą pan Kleks przychodził do nas do pokoju i odpędzał nam nasze złe sny. Był też szpak Mateusz, który tak naprawdę był księciem, ale zgubił guzik z czapki i to... Wiem, to w sumie jest nieciekawa i nic nie wnosząca historia, to nieważne. Czyli, że jadł pan farbę, tak? Tak. A nie jakoś ostatnio? Nie. Świetnie. Adasiu, słuchaj, ja bym cię bardzo prosił, żebyś mi podał numer telefonu do tego pana Kleksa, co? Wydaje mi się, że muszę z nim poważnie porozmawiać. Masz do niego jakiś kontakt? Właśnie nie mam, no. Ostatni raz widziałem go na Księżycu, kiedy szukał swojego 3. oka, ale podskoczył za wysoko i odleciał, już nie wrócił. No to jak, panie Arkadiuszu? Udało mi się? Zdałem ten sprawdzian? A jaki sprawdzian? No ten sprawdzian, cała ta rozmowa, że pan taki sceptyczny, negatywny, żeby sprawdzić, jak sobie poradzę w stresującej sytuacji. Jezus Maria, o czym ty mówisz, Adasiu? To nie był żaden sprawdzian. Ja ci nie mogę dać tutaj żadnej pracy. Ale dlaczego? Bo ty kompletnie nic nie umiesz, to ty se jaja robisz. No ale jak to nic nie umiem? No a co umiesz? W doświadczenie zawodowe wpisałeś sobie wierszyk o dziku, a w zainteresowania piosenkę o kaczce. No bo dzik jest dziki, dzik jest zły. Ile jest 2 + 2? Nie pamiętam. Kto jest prezydentem Polski? Który mamy rok?
Kiedy była II wojna światowa? Co to jest komputer? Kto napisał dziady? No dobra, może tego nie wiem, ale umiem latać. Latać umiesz. Tak, no i nawet wie pan, poleciałem kiedyś do takiego psiego raju, gdzie były martwe dzieci, które wcześniej maltretowały swoje psy i te psy potem lizały pomnik z czekolady i tam było naprawdę super. Adasiu, kurwa, no nie umiesz latać. Proszę nie używać takich brzydkich słów. Dobrze, ale ludzie nie latają, rozumiesz? Po prostu nie latają. Niech pan mi nigdy więcej nie mówi, co ja umiem, a czego nie umiem. Wszystko się może zdarzyć, ty tylko czegoś bardzo pragniesz, ty tylko bardzo chcesz. O! Dobrze, to bardzo proszę, podleć się do wieszaka i wziąć parasol, co tam wisi. No może później jakoś. Nie później, teraz. Bardzo proszę, podlecieć do wieszaka, wziąć parasol, w tym momencie. No to teraz to się raczej nie uda. A dlaczego? No bo musiałbym się poczuć lekki jak piórko. A nie czujesz się teraz lekki jak piórko. No nie, teraz nie. Adasiu, powiedziałbym ci, że jesteś pełen gówna, ale niestety nie ma w języku polskim takiego sformułowania. Język polski to ten, którym się właśnie teraz posługujemy. Jedyne, co mogę dla ciebie zrobić, to umówić cię z psychologiem. Proszę. Dziękuję. Ja też panu coś dam. Biegi to najcenniejsza rzecz, jaką można dać drugiej osobie. Chodź na chwilkę, dobrze? Odprowadź pana Adama do poczekalni i daj mu coś do picia. Oczywiście. Proponuję także wizytę u fryzjera. Paulina? Galasz, Filip, bardzo się za tobą stęsknił. Nie!